Witajcie! Okazuje się, że taki niepozorny magnes neodymowy interesuje niektórych widzów kanału. Dali temu wyraz w komentarzach. Dzisiaj trochę o nim opowiem, bo temat jest dość ważny i warto wiedzieć co i jak. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Z tego filmu rzecz jasna nie dowiecie się, jak korzystać z magnesu, żeby oszukiwać tachograf. Już na wstępie zaznaczam, że takie postępowanie jest niezgodne z szeregiem przepisów i niesie za sobą konsekwencje prawne, finansowe, a także związane z bezpieczeństwem na drogach. Do tego magnesem możecie poważnie uszkodzić ciągnik. Ale po kolei, jak to działa? Pole magnetyczne zakłóca funkcjonowanie impulsatora, który jest połączony z szeregową magistralą komunikacyjną CAN i przekazuje ważne informacje do komputera. Te dane są potrzebne do określania prędkości pojazdu, do naliczania kilometrów, ale także do prawidłowego funkcjonowania systemu ABS i ESP. Przykładając magnes w określonym miejscu, zatrzymujemy przepływ tych informacji, co skutkuje tym, że zarówno komputer, jak i tachograf nie potrafią rozpoznać, że auto się porusza. W trakcie jazdy na tak zwanym kamieniu prędkościomierz wskazuje 0 km na godzinę, a licznik jest zamrożony. Generalnie systemy myślą, że pojazd stoi w miejscu, a on w tym czasie może mknąć 80 km na godzinę. W tej sytuacji na tachografie da się wykręcić odpoczynek jadąc. I niektórzy, chcąc ominąć przepisy o czasie pracy kierowców, korzystają z tej nielegalnej metody, narażając się jednocześnie na mandat i inne poważne konsekwencje. Jakie? Zacznę od kwestii związanych z bezpieczeństwem i samym pojazdem. Niektórzy kierowcy nie mają żadnych oporów, by korzystając z magnesu śmigać po autostradzie. To spore ryzyko, bo przede wszystkim zakłócone działanie systemów ABS i ESP może doprowadzić do wypadku. W jakiejś nagłej sytuacji wymagającej ostrego hamowania systemy mogą nie zadziałać tak jak powinny i słyszałem o takich zdarzeniach. Można nawet złamać zestaw scyzoryk. Ale to nie wszystko, bo przez niedziałający impulsator możecie również rozwalić skrzynię biegów i sam silnik. Jak dobrze wiecie, w manualnej skrzyni biegów w ciągniku siodłowym mamy biegi górne i dolne. Biegi od 1 do 4 są na dole, a od 5 do 8 na górze. W trakcie jazdy powyżej 30 km na godzinę nie da się przełączyć z wyższej skrzyni na niższą, bo uniemożliwia to specjalna blokada. Tyle, że ona działa w oparciu o czujnik pobierający dane z impulsatora. Z moich czasów pracy na serwisie pamiętam taką historię, kiedy kierowca jechał na magnesie około 80 km na godzinę i przez przypadek przełączył skrzynię biegów z górnej na dolną. Nie zauważył tego i chcąc zmienić przełożenie w ramach górnej skrzyni biegów, wrzucił bieg na dolnej. Co się wtedy stało? Kiedy puścił sprzęgło, to przeciążenie doprowadziło do rozerwania wału korbowego i w zasadzie pokieraszowało cały silnik, który nadawał się tylko na złom. I wszystko przez ten niewielki neodymowy magnes. Jazda na magnesie niesie za sobą również wspomniane we wstępie konsekwencje prawne. W ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku wypisano sankcje, które grożą za ingerowanie w działanie tachografu. Dotyczą one, jak zawsze, zarówno kierowcy, jak i przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za transport oraz samego przedsiębiorstwa. Zacznijmy od końca. To fragment załącznika nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Opisuje naruszenie zagrożone karą w wysokości 5000 zł nakładaną na firmę po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Z kolei ten cytat pochodzi z załącznika nr 2. Karą w wysokości 2000 zł jest zagrożona osoba odpowiedzialna za transport w firmie. A tu jest to, co interesuje nas najbardziej. Załącznik nr 1, który mówi o karze dla kierowcy. Również w wysokości 2000 zł, ale to nie wszystko. Niektórzy producenci ciągników siodłowych starają się walczyć z magnetycznymi praktykami i konstruują takie impulsatory, których obudowa zrobiona jest z plastiku albo z ceramiki, co uniemożliwia przyczepienie magnesu. Zdarza się, że takie zabezpieczenia są łamane albo obchodzone, a impulsatory poddawane są różnym modyfikacjom umożliwiającym zastosowanie kamienia. Czasami same tachografy mają podłączone jakieś niedozwolone urządzenia peryferyjne. Jeśli inspektor ITD wykryje taką praktykę, to może zastosować choćby ten fragment załącznika do ustawy. Kiedy mamy jakieś niedozwolone gadżety przy tachografie, to kolejne 2000 zł nie nasze. Podsumowując, jazda na kamieniu to głupota. Jako kierowca narażamy siebie, firmę, sprzęt, a także innych uczestników ruchu. Jeśli mamy magnes, lepiej wykorzystajmy go w innym celu.
choćby takim. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał. Ja życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.